Cześć Wam! Witam Was na kanale Milion Lashes. Kłania się Wam uniżenie Marta. Słuchajcie, ja dzisiaj Wam przygotowałam nie nowości kosmetyczne, bo już zapowiedziałam, że te będą co 2 tygodnie. Ciężko jest co tydzień ostatnimi czasy uzbierać nie wiadomo ile informacji, więc dużo fajniej mi się to nagrywa, jeżeli mam o czym Wam opowiadać. A dzisiaj po prostu taki film perfumowy na temat letnich, bardzo letnich zapachów, ale bardzo trwałych, które naprawdę mają moc, które zbierają nie tylko moją opinię, czyli nie tylko na mnie są tak trwałe, ale poczytałam troszeczkę i nie jestem jednostką, więc serdecznie mogę Wam te zapachy polecić. Zapraszam. Pogoda napawa do tego, żeby używać bardzo świeże i wydawałoby się ulotne zapachy. Lato ma to do siebie bardzo często, że częściej się w ciągu dnia przebieramy, więc ta aplikacja zapachów na ubrania niekoniecznie ma sens, bo wtedy trzeba ponawiać taką aplikację, jeżeli się przebieramy w coś innego. Jeżeli oczywiście chcemy pachnieć cały dzień. Dlatego częściej dużo psikamy się na ciało. Dużo obficiej też wylewamy, mam wrażenie, na siebie zapachy. Jednak zimą też korzystamy z bardziej słodkich, z bardziej przyprawowych, takich konkretnych kompozycji, które też nie wymagają nie wiadomo ilu psiknięć. Ja dzisiaj Wam opowiem o zapachach moich, które są w mojej kolekcji, które są moimi zapachami ukochanymi letnimi. To są bardzo specyficzne, to jest taki specyficzny okres, kiedy chcemy pachnieć świeżo, ale jednocześnie zmysłowo i bardziej nawet stawiamy na zapach niż zimą. I ja mam z tymi zapachami różnie, bo generalnie cały rok używam letnich i cały rok używam takich słodszych zapachów. Lubuję się po prostu w tym. Natomiast wiem, że bardzo wiele osób takie podziały tworzy i jest to bardzo zasadne, uważam. Dlatego przejdźmy do tych zapachów. Ja uwielbiam robić bardzo długie wstępy. W ogóle uwielbiam gadać, wiecie. Pierwszym zapachem, o którym powiem, ale tylko dlatego, że po prostu tak są jakoś poustawiane, że jako pierwszy stał. Pierwszy zapach, słuchajcie, to jest po prostu Versace Crystal, Bright Crystal Absolu. I to jest wersja Absolu, oznacza, że jest to woda perfumowana, nie woda toaletowa. Jest różnica w trwałości. Jeżeli chodzi o wodę toaletową, wodę perfumowaną, jest różnica. Ja polecam wody perfumowane, jednak jeżeli chodzi w ogóle o świeże zapachy, polecam kierować się w stronę wód perfumowanych niż właśnie wód toaletowych. Zdecydowanie są trwalsze. To jest zapach dla mnie ultraletni. Jak myślę o lecie, to myślę właśnie o tym zapachu. Jest to zapach bukietu owoców z bukietem kwiatów. I ja tu czuję, mam wrażenie, i lilię, i słuchajcie, gardenię, i jakiś taki totalny zespół różnych zapachów kwiatów. To jest dosłownie zapach ogrodu, gdzie rosną owoce, takie pachnące, jakieś truskawki, jakieś czereśnie, jakieś wiśnie. One same sobie nie pachną, ale jak je przekroicie, to czuć ten zapach. I w ogrodzie pełnym kwiatów właśnie, jakieś lilii, jakieś gardeni. Nie czuję tu irysa. Irys jest takim kwiatem dosyć, ani fiołka. To są takie ostrzejsze. Ale właśnie takie słodkie kwiaty. To są takie słodkie kwiaty. Ta kompozycja jest niebywale świeża i niebywale trwała. To jest kompozycja, która na ubraniach się utrzymuje bardzo długo. Tak naprawdę do prania. Non-stop są wyczuwalne. A na ciele to jest do następnego prysznica. I naprawdę
To jest zapach, który czuje się cały czas, który bardzo wchodzi w nozdrza i który świetnie koresponduje z tą porą roku. Także Versace Bright Crystal Absolut zdecydowanie moja polecajka na lato. Pozostając już w takiej kwiatowej kompozycji i równie mocno trwałej co Versace, jest to też różowy flakonik i mam wrażenie, że one dosyć mocno ze sobą korespondują. Z tą różnicą, że Versace czuć owoce, naprawdę czuć taką słodycz owocową, letnią, pomieszaną z kwiatami. Natomiast tu, przepraszam, chrapie mój pumba. Natomiast tu zdecydowanie nie czuć żadnych absolutnie owoców. To jest stricte kwiatowa kompozycja, niesamowicie uwodzicielska, niesamowicie letnia, niesamowicie orzeźwiająca, odświeżająca. Mam wrażenie, że jest to taki powiew kwitnącego ogrodu, który po prostu wyzwala w nas same takie pozytywne uczucia. To jest jak kiedyś byłam w Chorwacji i w Chorwacji u wszystkich w ogrodzie kwitną, nie wiem, czy to są róże, to nie są róże. Nie wiem, jaki to jest, słuchajcie, kwiat. Natomiast cała ulica, idziecie tą ulicą i czujecie ten kwiat. Ja mam wrażenie, że właśnie ten chorwacki kwiat, który tam czuć wszędzie latem, jest zamknięty w tej buteleczce. Wiosną tak naprawdę. Właśnie go czuć na przełomie maja i czerwca, on tam wtedy kwitnie. Ma bardzo intensywny zapach i dla mnie to jest zdecydowanie skojarzenie z Victoria's Secret Bombshell. Następny zapach, słuchajcie, o którym Wam powiem, bo nie może go zabraknąć absolutnie w zestawieniu o letnich zapachach. Jest to L'Imperatrice Dolce & Gabbana. Jak widzicie, ja już niedużo mam, a naprawdę jest to mój must have letni. Ja myślę, że ja sobie odkupię po prostu buteleczkę, jak tylko mi się skończą, bo dla mnie ten zapach to jest ucieleśnienie grejpfruta, orzeźwiających owoców. Nie wiem, ja tam widzę grejpfrut, jakieś cytrusy, jakiś arbuz, jakieś takie owoce, które strasznie kojarzą nam się tylko i wyłącznie z tą porą roku. No grejpfrut nie, ale arbuz już tak, z tą porą roku letnią. On jest cudownie słodko świeży, niesamowitą ma trwałość, naprawdę niesamowitą. W ogóle to jest dziwne, bo świeże zapachy ciężko jest bardzo zrobić tak bardzo mocno trwałe, natomiast to jest w ogóle to jest coś w dziesiątkę, to jest coś, co bardzo poprawia humor, co się przepięknie nosi, co się podoba każdemu. Tak naprawdę chyba nie słyszałam nigdy, że ktoś powiedział, że o Jezu, czym Ty pachniesz. No nie, ogólnie świeże zapachy są, słuchajcie, dla każdego. Świeże zapachy, nikt nie ma z nimi problemu. One nie przysparzają raczej bólu głowy, nie są jakoś przytłaczające, nie uderzają nas z taką silną mocą jakichś dymów kadzidlanych i tak dalej, które szybciej podrażniają pewne nasze zmysły węchowe niż świeżynki. Także to jest coś bardzo przyjemnego, słodkiego bardziej niż wodnego. Natomiast naprawdę to jest petarda. Ten zapach by się nie znalazł jeszcze jakiś czas temu, na pewno w tym zestawieniu. Znalazł się w tym zestawieniu Acqua Allegoria Nettare di Sole, mam na myśli, dlatego że się to bardzo zmieniło. Ja go kupiłam zimą i ja go, znaczy może inaczej, u schyłku lata. I jakby nie miałam możliwości tak go używania całą tą wiosenno-letnią porą, tylko bardziej używałam go zimą. To jest świeży zapach, który powinien jednak być noszony i jest dedykowany stricte do tej wiosny, do tego sezonu wiosno-letniego. Dlaczego? Bo on nie był trwały zimą.
I to może inaczej, może on był trwały, ale nasz nos pewnych zapachów nie wyczuwa zimą, a to jest zapach słońca i to dosłownie zapach słońca. I słuchajcie, teraz nim się psikam latem i nawet mój Wojtek powiedział: Boże, jak on pięknie pachnie, a ja się całą zimę nim pryskałam i nigdy nie zauważył, bo zobaczcie, też mam zużycie, tego było tyle, a ja już jednak mam zużycie i to jest, zaraz Wam powiem, to jest 125 ml, także mam zużycie, widać, że to używałam. I on nie wyczuwał tego zapachu, a teraz, jak się nim popsikam, calutki dzień, słuchajcie, on jest noszony wiatrem, to jest zapach cudowny, wybrzmiewa tak samo, to znaczy nie czujecie czegoś innego, jakichś innych nut, on dosłownie pachnie słońcem, ja nie wiem, jak Wam to opisać, to jest zapach słońca, naprawdę jak je powąchacie, to macie wrażenie, że ktoś odwzorował Wam zapach słońca, chociaż ciężko mówić o odwzorowaniu czegoś, co nie istnieje, ale jednak istnieje, bo zapach słońca kojarzy nam się z wodą, z kwiatami, z owocami, z trawą, z pewnymi drzewami, z roślinami, które tylko wtedy tak naprawdę są. Często pewnych zapachów nawet nie zauważamy, bo one nam się kojarzą z daną porą roku. To jest zamknięte w buteleczce słońca. I powiem Wam, że to jest zapach bardzo trwały i dopiero właśnie teraz się okazało, że trzeba pewne zapachy odpalać dopiero w sezonie do tego przeznaczonym, i wtedy cały jakby kunszt tego zapachu i nawet trwałość tak naprawdę poznamy. Także to jest moim zdaniem taki must have let. Teraz będzie o zapachu, który no, jest totalnie inny od wszystkiego, o czym Wam dzisiaj będę mówiła jako o letnim, dlatego że to jest bardzo letni zapach, ale to jest zapach bardzo zielony. To jest, słuchajcie, zapach bardzo świeży, ale nie idący w stronę ani kwiatów, ani w stronę owoców. To jest zapach tych właśnie drzew, które zaczynają kwitnąć wiosną i które wydobywają z siebie pewne zapachy, które mimowolnie my czujemy, ale już nie identyfikujemy tego w taki sposób, że te drzewa albo te krzewy zaczynają się budzić do życia, bo wyczuwamy ich zapach. Już tak ten zapach jest z nami przez tyle lat, że nie bardzo go identyfikujemy. I to jest taki zapach, słuchajcie, trawy. To jest 100% zapach skoszonej trawy. W takiej porze, kiedy jest jakaś trochę wilgoć i ta trawa jeszcze pachnie mocniej, bo ta wilgoć sprawia, że ona wręcz unosi się do góry. To jest bardzo świeży, bardzo dla mnie letni zapach i bardzo mocno trwały, mimo że te zapachy są z nami, mam wrażenie, od zawsze. Jest to zapach naprawdę odtworzony idealnie. To naprawdę go wyczujecie. To jest skoszona trawa. Rano, kiedy jest jakaś rosa, kiedy ta wilgoć powoduje, że ona naprawdę intensywnie pachnie. Także polecam serdecznie, a to jest Jo Malone White Bluebell Cologne. Następny zapach, który jest must have'em, natomiast ja chyba następną wersję to bym chciała Eau Fresh, albo mieć inaczej, Eau Tendre, Eau Fresh i już kupowałam ten zapach, znaczy inaczej. Kupiłam ten zapach na Sephorze w promocji, był 30% przeceniony ten zapach. Kupiłam go i do mnie nie doszedł, ponieważ okazało się, że strona nie nadążała i ja byłam za późno już i po prostu on się wyprzedał i zanulowano mi zamówienie. Także no, nie mam go dalej i dalej jeszcze nie odkupiłam. Natomiast to jest Eau Tendre, to jest najbardziej, mam wrażenie, znana kompozycja świeża, to jest taka pozycja, którą chyba wszyscy znają. To jest coś
bardzo ekskluzywnego, słuchajcie. To jest zapach owoców, podany w dosyć takiej troszeczkę bardziej cierpkiej wersji. To jest bardzo trwały zapach, niesamowicie trwały. To jest zapach szczęścia podczas jedzenia pysznych owoców z jakimiś sosami. To jest zapach unoszących się owoców na wodzie, bo on, mam wrażenie, że ma taką wodną właśnie strukturę. Tu nie ma słodyczy, słuchajcie, to jest stricte świeżość i to jest w ogóle taki, moim zdaniem, najczęściej noszony, świeży zapach wiosną, latem. Jeżeli chodzi o to, co ja wyczuwam na ulicach, to jest, mam wrażenie, że pozycja numer 1, więc jeżeli nie chcecie pachnieć jak reszta, no to Autondre nie jest dla Was, ale jeżeli po prostu poszukujecie strasznie trwałego i bardzo świeżego, nie idącego w żadną słodycz zapachu, no to jest pozycja, którą warto się zainteresować. Ja wiem, że cena tych zapachów Chanel to już powindowała do jakichś astronomicznych cen, ale właśnie jak jest jakaś taka promocja, słuchajcie, w Sephorze wtedy była promocja, właśnie chyba te 30%, i nigdzie nie było tego zapachu wtedy taniej niż na tej Sephorze. On był wtedy w tak rewelacyjnej cenie, że naprawdę płakałam, dosłownie płakałam, że mi to anulowali, gdzie ja robiłam wszystko, żeby to zakupić najszybciej jak się da, no ale nie zdążyłam. Także to jest pozycja, którą powinno się znać. Dalej to jest My Way. O My Way troszeczkę z Wami już swego czasu gadałam i robiłam też Wam porównanie różnych My Way i tak naprawdę ja wzięłam ze sobą tę wersję Intense, ponieważ w takim globalnym przetestowaniu jednak ta wersja My Way Intense jest przekozakiem. Jest przekozakiem. To jest po prostu strasznie coś trwałego. To jest kompozycja też nie do końca bym powiedziała, że jakaś słodka. To jest bardzo owocowa kompozycja, więc można by powiedzieć owoce, no to słodycz. Ale one są orzeźwiające, z goryczką delikatną, grejpfrutowością taką stricte. To jest taki zapach bardzo orzeźwiający, pobudzający, bardzo mocno letni i bardzo, tyłem Wam pokazuję, i bardzo trwały. Ja w ogóle uważam, że ten zapach jest fenomenalny i to nie jest wszystkie zapachy, które Wam podaję, żaden z nich tak naprawdę się nie pokrywa w niczym. Każdy jest poprowadzony totalnie inaczej. I ten My Way też jest poprowadzony totalnie inaczej. Ten My Way Nektar jest z gruszką, która jest wyczuwalna, on jest przepiękny i ma fajną trwałość, ale ja go dzisiaj nie przyniosłam, dlatego że ja chciałabym Wam powiedzieć o takich tytanach i o takich zapachach, które faktycznie utrzymują się idealnie u większości. Natomiast My Way Nektar już wiem, że nie. Każdy ma z tym zapachem inaczej. Dla niektórych jest zbyt mocno rozcieńczony, jest już słabszy, to już nie to i tak dalej. Natomiast ta wersja jest wszędzie, gdzie nie zasięgnęłam jakiejkolwiek informacji w tym temacie, jest opisywane jako tytan, po prostu świeży tytan trwałości. Także polecam, bo kompozycyjnie jest coś pięknego i bardzo nas rozbawiającego oraz jest to mega trwała propozycja. Zostały nam 3 zapachy i to jest zapach, nad którym ja się też zastanawiam, czy go odkupować, czy nie odkupować, czy jest na tyle fajny, żeby go odkupić, czy nie. Wiecie, takie dylematy. Natomiast jest to Hugo Boss Alive. To jest tak, to jest jedyny zapach, ja się na niego zdecydowałam, bo ja go nie lubię nosić zimą. Ja sama próbowałam wielokrotnie i mimo, że on ma zadatki na to, żeby go zimą nosić, dlatego, że to jest totalnie inna kompozycja niż wszystko, o czym Wam dzisiaj powiedziałam, bo to jest kompozycja mimo wszystko pudrowa, mimo wszystko
z taką kremowością. To nie jest taka świeżynka jak te pozostałe. To jest coś już słodszego, bardziej kremowego, bardziej pudrowego, bardziej właśnie może nawet wieczorowego, chociaż ja je najlepiej się czuję, jak noszę w ciągu dnia wiosna, lato. Ja tyle, co komplementów dostałam, to żaden z tych zapachów tyle komplementów nie zebrał, co... Nie, jeszcze jest jeden, o którym Wam oczywiście powiem, no bo jakże bym mogła, ale dopóki tamtego nie miałam, to był zapach zbierający po prostu multum komplementów i nie mogę o nim nie wspomnieć, jeżeli mój odbiór jest taki, że ja go nie lubię zimą nosić, ja go bardzo lubię letnią porą, on mnie strasznie pozytywnie nastraja. To jest zapach, który jest takim ciastem pomarańczowym, przez to, że wyczuwalna taka kremowość, to jest naprawdę coś bardzo przytulnie wiosennego, bardzo przytulnie letniego, bardzo przytulnie orzeźwiającego. Może tak bym to ujęła. Ja się zastanawiam, czego nie odkupię, dlatego że no po prostu bardzo pozytywny zapach i bardzo dobrze się w nim czuję. Jak jestem w niego ubrana, to mam takie poczucie, że zawojuje świat. To jest tego typu zapach, ale tylko latem, bo zimą czuję się nim trochę przytłoczona, czuję, że to w ogóle jakby... Wiecie, to jest tak, ten zapach to jest dla mnie coś takiego, że jak zimą go ubieram, to jest tak, jakby pójść na rozmowę kwalifikacyjną ubranym w dresach. Coś jest nie na miejscu. Coś zawiodło. Savoir vivre się nie powiódł. No to ja mam takie wrażenie, jak go używam zimą. Także dla mnie to jest tylko i wyłącznie letni zapach. Przedostatni zapach, o jakim Wam powiem, to jest w ogóle zapach Issey Miyake i o tej marce też Wam swego czasu i w Q&A opowiadałam, czy w jakimś też zapachowym moim filmie. Issey Miyake jest marką, która ma taką wodę i perfumowaną, i toaletową, L'Odyssey. One między sobą się nie różnią zapachem jako zapachem, tylko bardziej taki początek jest trochę inny. Woda toaletowa jest bardziej, od początku jest tym zapachem, który będziemy wyczuwać przez cały czas, a woda perfumowana na początku ma taki dosyć alkoholowy wydźwięk, a dopiero później się układa na skórze, ale jest też trwalsza zdecydowanie. Ten zapach zawsze właśnie był dla mnie całorocznym zapachem. On był świeżym zapachem bzu, ale tak naprawdę jest, bo ten zapach nadal jest, ale u mnie był całoroczny, chociaż wydźwięk miał bardziej letni i bardziej świeży. Kupiłam po prostu sobie zapach i to też widzieliście w jednym z moich filmów z zakupami zapachów, A Drop D'Issey. Jest kilka wersji, to jest ta niebieska i to jest dosłownie woda w butelce. To jest woda w butelce i wydawałoby się, że skoro bardzo mocno wodny zapach i bardzo mocno tę wodę czuć, bo nawet ja go nie opiszę, że ja tu czuję taką i taką nutę. Nie, tu czuć stricte wodę z wodospadu, z morza, z rzeki, wodę, po prostu wodny totalnie zapach, a woda pachnie cudownie, Wam powiem. I to jest dziwne, że na tak wodny zapach to jest tak bardzo trwałe, dlatego że ten zapach jest mega, mega trwały. Jego czuć cały czas. On najpiękniej pachnie na powietrzu, to zdecydowanie. W budynkach jest mniej wyczuwalny, ale cała reszta Wam powiem, że nadal go czuję, powie. Natomiast na powietrzu on chodzi po Waszej skórze. Mam wrażenie, że on po prostu jak ta woda buja się cały czas. To tu go czujecie, to włosem zawiany, to po szyi jakby macie wrażenie, że właśnie mknie.
Niesamowity zapach wodny, naprawdę idealny na lato, ale ja go też używałam zimą i odbiór jest dokładnie taki sam. On nie jest mniej trwały zimą czy cokolwiek, natomiast to jest taki zapach, ja nienawidzę zapachów czystości, już milion razy Wam to mówiłam, a to jest taki zapach, dla mnie woda kojarzy się z czystością, więc można powiedzieć, że to jest bardzo świeży, ale nie mydlany, nie proszkowy zapach, który powoduje, że czujecie się cały dzień, jakbyście wyszli spod prysznica, tylko co wyszli spod prysznica. I to jest właśnie efekt, którego ja szukam. Bo ja tych takich mydlanych postaci, zapachów czystych nie lubię. Kiedy czuję proszek do prania i tak dalej, nie lubię. To nie jest tak, że ja się wtedy czuję, że ja cały czas jestem czysta. Jakoś na mnie to tak nie wpływa, a tu tak. Tu jest właśnie takie poczucie, że jakbym non-stop brała prysznic i się odświeżała i cały czas czuła taką świeżość z wody. Właśnie, takie poczucie czysta, ale wodnego, a nie proszku do prania. Więc zapach naprawdę godny polecenia. I ostatni zapach, o jakim Wam powiem, to jest zapach, którego nie mogło tu zabraknąć, bo jest to dla mnie 100% świeżości w świeżości, ale też jest to zapach dla mnie całoroczny. Natomiast uważam, że mogę go polecić na wiosnę, lato i tak też czynię. I oczywiście jest to Shiseido Ginza. Zapach dla Was już stoi, zapakowany, oczywiście nie odpakowywany, stoi i czeka, także już w przyszłym tygodniu dowiecie się, w czwartek będzie film ostatni z trzecim moim wymyślonym makijażem. To będzie bardziej taka już zabawa stricte dla Was, bo widzę, że świetnie bawicie się w takie właśnie komentowanie makijażu. To jest w ogóle rewelacyjne i myślę, że sami może jesteście też zdziwieni, jakie to może być miłe, że można w końcu skomentować każdą część makijażu i każdy z Was ma na coś inny pomysł. Ja jestem w szoku, jak bardzo każdy z Was robi wiele rzeczy inaczej. Niesamowite w ogóle też dla mnie przeżycie. I w piątek będzie losowanie, także w piątek dodatkowo wpuszczę króciutki film z losowaniem, żebyście zobaczyli, kto po prostu ten zapach właśnie wygrał. I nie mogło go tu zabraknąć, bo nie ukrywajmy, że jest to świeżynka. To jest naprawdę świeżynka, to jest coś pięknego, to jest coś nie do końca słodkiego, bo to jest takie owocowe, ale jednak z taką nutą jakiegoś takiego ostrego kwiatu, który troszeczkę tę świeżość owocową próbuje tam, wiecie, stłamsić i mówi hola hola, ja tutaj też jestem, ja tu też mam coś do powiedzenia. One są cudowne po prostu latem, a już o trwałości to nawet nie wspomnę, bo na każdym one są strasznie trwałe. Naprawdę opinie są w tej kwestii raczej jednoznaczne. To jest cudowny zapach, w którym każdy będzie latem się czuł wyjątkowo, który będzie mógł latem założyć wieczorem. Każdy niby z nich można nałożyć wieczorem, ale ten zrobi Wam stylizację, ten zrobi Wam imprezę, ten spowoduje, że będziecie widzialne, widoczne, no chyba że chcecie zniknąć w tłumie, to nie radzę wtedy używać tego zapachu. On bardzo zwraca na siebie uwagę, on jest bardzo taki zaczepny, taki, że intryguje innych i chcą wiedzieć, co to jest. To jest naprawdę zapach, który się bardzo podoba i który niejednokrotnie zrobi Wam też stylizację, bo widzicie, to jest zapach, który jak ja na przykład czuję na kimś, a mało jeszcze jest tego zapachu, ale jak czuję go na kimś,
to znika mi z oczu cała stylizacja danej osoby. To, w co jest ubrana, co ma na sobie, jak do końca wygląda, czy ma makijaż, czy nie, znika mi to totalnie z oczu. Ja po prostu się rozpływam w zapachu, który przykrył całą jej stylizację. To było wszystko. To były wszystkie moje propozycje na lato, jeżeli chodzi o tytany trwałości. Na większości te zapachy będą trwałe. Mam nadzieję, kochani, że ten film Wam się podobał i że miło było Wam posłuchać o letnich, wiosennych zapachach, że jesteście w tej aurze i tym takim pozytywnym nastawieniu, że takich też może zapachów szukacie i nie wiecie do końca, na co się zdecydować. To po to jest ten film. Ja za dzisiaj serdecznie dziękuję i buziaczki!